Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dartmoor Bikes. Zapraszam Was na prezentację rowerów dertowych 2020. Na naszym kanale możecie już zobaczyć prezentację roweru 2020 do enduro, hardtaili, trailówek, Horneta 26, Street Fightera. Pora, żebyście się zapoznali z dertówkami. Jak na pewno dobrze wiecie, Dartmoor mocno wywodzi się z grawitacji, z rowerów dertowych, dlatego ciągle w Dartmoorze znajdziecie bardzo dużo dertówek w różnych przedziałach cenowych, z różnego materiału, jak również dertówek zawieszonych. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć całą kolekcję 2020, pokazać co się zmieniło i myślę, że na pewno jeżeli szukacie roweru typu dertowego, czyli na dirt, na pump track, na street, na slopestyle, jak najbardziej znajdziecie rower tutaj dla siebie. Zaczniemy od najdroższego i powiedzmy troszeczkę najbardziej kontrowersyjnego roweru dertowego, czyli Shine'a. Jest to rower, który jest kolejny rok w kolekcji, troszeczkę zmienia się specyfikacja kompletnego roweru, sama rama się nie zmienia. Na takiej ramie jeżdżę osobiście ja, jeździ Piotr Krajewski i wielu zawodników na całym świecie. Jest to rama, którą wybierają zawodnicy, którzy chcą mieć rower, który jest bardziej komfortowy na dirt, który może troszeczkę więcej wybacza, ale za to jeździ się na nim dużo płynniej i nawet duże lądowania są mniej obciążające dla naszych kolan czy dla naszego kręgosłupa. Wersja Shine'a jako kompletnego roweru jest tylko jedna i specyfikacja prezentuje się następująco. Z przodu mamy Manitou Circusa Pro, czyli najwyższego Circusa dostępnego, który mocno różni się od modelu Comp i Expert. W tym przypadku mamy już golenie 34 mm, mamy zaawansowaną komorę powietrzną przeniesioną z Manitou Dorado i też mamy dużo bardziej zaawansowany tłumik z regulowaną kompresją szybką i wolną, z czego szybka kompresja jest regulowana wewnętrznie, ale jest on specjalnie przygotowany pod dirt i muszę przyznać, że ja osobiście jeżdżę na tym widelcu i naprawdę on działa świetnie. W porównaniu z Pike'iem nie czuję różnicy, a dzięki temu ten rower może być tańszy niż był w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o dumper, to ciągle mamy tutaj Monarcha Debonera. Jest to dumper, do którego możemy wsadzić dodatkowe tokeny i pomimo, że mamy mało skoku, charakterystyka ramy jest dosyć liniowa, możemy uzyskać bardzo progresywne, niedobijalne zawieszenie, jednocześnie bardzo czułe na tym pierwszym centymetrze skoku, dzięki czemu ten rower naprawdę wykorzystuje to, że jest zawieszony i zwiększa komfort naszej jazdy. Jeżeli chodzi o inne komponenty, to tak. Koła mamy zbudowane na shieldach, czyli najmocniejszych, jednocześnie najcięższych obręczach w kolekcji. No ale nie ukrywajmy, ten rower jest do ostrej jazdy, do mocnej jazdy, do skoków, do rotacji i ta obręcz jest obręczą, która najlepiej sprawdza się przy wszystkich nie do końca idealnych lądowaniach. Jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj już napęd bardziej MTB, już dirtowy. Mamy już korbę typową enduro, jest tutaj to korba Santur Ion z aluminiową zębatką 30 zębów. Z tyłu do takiego napędu mamy zębatkę 13 zębów. To jest taki w miarę ok napęd, żeby ruszyć, żeby napędzić się na hopkej, czy ruszyć na pump tracku bez potrzeby jakiegoś tam dużego kręcenia. To, na co warto zwrócić uwagę, to mamy tutaj takie zestawienie, ponieważ jest to rama aluminiowa, rurka często jest dosyć gruba i jeżeli zrobilibyśmy tu microdrive'a, czyli napęd na małej zębatce przedniej i małej tylnej, to odległość pomiędzy łańcuchem a widełkami byłaby naprawdę mała i ten rower byłby głośniejszy. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej ciche. Jeżeli chodzi o cenę Shine'a na 2020 rok, to kosztuje on 7200 zł. Jeżeli szukamy czegoś tańszego, to przejdźmy do hardtaili. Jeżeli chodzi o hardtaile dirtowe, to zacznijmy od prawdziwego króla, czyli Two Six Playera Pro. Na sezon 2020 pojawiło się kilka małych różnic i jedna duża różnica. Ta duża różnica to malowanie, czyli mamy Two Six Playera Pro dostępnego w wersji piaskowa burza, ale nie tylko, ponieważ mamy wersję Pro, która jest dostępna w dwóch kolorach. Możemy sobie wybrać taką wersję albo wersję czarną, jeżeli na przykład dużo kopiemy w rower przy tej lipach, żeby się tak bardzo nie brudziła. Jeżeli chodzi o zmiany specyfikacji, to tutaj ciągle mamy z przodu RockShoxa Pike'a DJ-a, czyli powiedzmy, że dalej król jeździ z królem dirtowym, jeżeli chodzi o widelec. Jeżeli chodzi o inne zmiany, pojawia nam się tutaj już napęd MTB, czyli mamy korbę Raceface'a z zębatką 32 zęby, z tyłu mamy 13. Jest to nowa korba Raceface'a, jest to Raceface Effect R,
czyli korba zrobiona z aluminium serii 7000. Często pojawiają się w rowerach dertowych korby aluminiowe, ale miejmy na uwadze to, że hardtail dertowy to rower, który dostaje strasznie duże przeciążenia na korbę, kiedy lądujemy, kiedy dociskamy, kiedy kleimy triki i dociskamy nogami jeszcze mocniej przy lądowaniu. Dlatego w takim rowerze korba musi być bardzo mocna i tutaj mamy korbę MTB z bardzo dobrego aluminium, bardzo mocną, bardzo sztywną, która jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie rzuca ten rower. Z takich małych różnic na rok 2020 siodełko jest dostępne w wersji pivotal, czyli oddzielnie mamy siodło, oddzielnie mamy sztycę. W poprzednim roku mieliśmy wersję combo, czyli siodełka i sztyca była jednym elementem. To była wersja Pro, która w przyszłym sezonie będzie kosztowała 5700. Tańszą wersją jest wersja Evo, która na przyszły rok nie zmienia się, jeżeli chodzi o specyfikację w stosunku do 2019 roku i będzie kosztowała 3900 zł. Za to zupełną nowością na sezon 2020 jest nowy 2-6 Player, 2-6 Player Pump. Jak zapewne zauważyliście, w ostatnim czasie powstaje coraz więcej pump tracków. Oczywiście idealnym rowerem na pump track jest rower dertowy, tylko że czasem po prostu chcemy mieć rower dertowy na pump track, a nie rower dertowy na dirt. Na samym pump tracku mamy dużo mniej przeciążeń. Często osoby kupują sobie rower na pump track jako rower uzupełniający, na przykład rower typu full, uzupełniający rower enduro. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy rower na pumpa, który ma fajną specyfikację, który ma dobre komponenty i jednocześnie jest troszeczkę lżejszy niż typowa dertowa maszyna na ciężkim widelcu, na ciężkich kołach, na ciężkich korbach. Takim właśnie rowerem jest 2-6 Player Pump. To nie jest tylko tak, że mamy starego 2-6 Playera wsadzonego z nowymi komponentami, ale zupełnie od nowa zbudowaną ramę. Mamy inne cieniowania rurek i mamy też troszeczkę inną geometrię. W przypadku 2-6 Playera, tego klasycznego, mamy do dyspozycji shorta i longa. W tym przypadku mamy tylko jeden rozmiar, pośredni. On też troszeczkę różni się geometrycznie, mamy minimalnie niżej środek supportu. Ale jeżeli chodzi o cały tubeset, to on z zewnątrz wygląda tak samo. Oczywiście troszeczkę inne są grubości rurek, dzięki czemu sama rama, która też jest dostępna oddzielnie, waży minimalnie poniżej 2 kg. Przyjrzyjmy się jednak komponentom użytym w tym rowerze. Jeżeli chodzi o widelec, mamy tutaj X-Fusion Slanta. Jest to widelec, który ma regulację kompresji, odbicia, oczywiście jest powietrzny, no i też waży odpowiednio mało, około 2 kg. Kolejnym lżejszym komponentem w tym rowerze są obręcze. Mamy tutaj obręcze trailowe, lekkiego enduro, są to konkretnie Dartmoor Tomcaty, czyli obręcze tubelessowe, lżejsze, zdecydowanie lżejsze niż shieldy użyte w modelu 2-6 Player Pro. Podobnie z komponentów enduro mamy tutaj użytą korbę. W tym przypadku będzie to Santur Ion, korba odpowiednio lżejsza od korby użytej w modelu Evo. Kolejnym bardziej racingowym elementem też jest siodełko. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tutaj siodełko Arrow, klasyczną sztycę. To też jest rozwiązanie, które jest odrobinę lżejsze od typowego freestyle'owego siodła. Kompletny rower na nowej ramie z przedstawionej specyfikacji waży niecałe 11 kg i kosztuje 4500 zł. Na koniec jeszcze raz Wam zwrócę uwagę na to, że jest to wersja lżejsza 2-6 Playera, ale nie martwcie się, jest to wersja ciągle, która w 100% nadaje się do skakania. Może nie do potrójnych telipów na 10-metrowych dertach, ale spokojnie większość hopek możecie na nim skakać. To ciągle są rurki o takim cieniowaniu, jakie są użyte m.in. w rowerze trailowym Primal. 2-6 Player był pierwszą nowością, jeżeli chodzi o rowery dertowe. Pora na kolejną nowość. W ostatnich latach bardzo mocno przywiązaliśmy się do aluminium, jeżeli chodzi o ramy dertowe. Pora powrócić z rowerem stalowym. Chociaż ja osobiście jestem fanem aluminiowych ram, to wiem, że wielu z Was jest fanami stalówek. Lubią ten klasyczny look i dlatego na rok 2020 do Dartmoora wraca stal. Wraca stal w modelu Queenie. Queenie będzie dostępne jako rama, będzie dostępny też jako kompletny rower. Jeżeli chodzi o ramę, jest to rama dosyć mocno zmodyfikowana od ostatniej wersji sprzed kilku lat, kiedy była jeszcze Queenie poprzednia. Mamy tutaj troszeczkę inną geometrię, troszeczkę bardziej zbliżoną do 2-6 Playera, ale nie identyczną. Powiedzmy, że znowu mamy trochę bardziej klasyczną geometrię, czyli ten support jest odrobinę wyżej. I tu już oczywiście mamy sterówkę taper.
no bo już jakby widelce dertowe to poza taperem praktycznie nie istnieją. Jeżeli chodzi o specyfikację kompletnego roweru, to mamy bardzo zbliżoną, powiedziałbym wprost, że bliźniaczą do wersji Two Six Playera Evo, czyli mamy Manitou Circusa Experta, mamy stalowe korby, mamy napęd 25-10, obręcze ridery, opony Schwalbe tabletopy, oczywiście jeden hamulec hydrauliczny Tektro. Jeżeli chodzi o detale, możemy dodać, że mamy mostek Beetle, kierownicę Tornado, wersja wyższa, siodełko combo ze sztycą. Jeżeli myślicie, że to jest koniec nowości dertowych na 2020 rok, to wcale nie. Zaczynamy z kolejną nowością. Kolejna nowość to zupełnie zmieniony gamer. Jak sami wiecie, gamer to nie jest nowość w kolekcji Dartmoora, jednak na nowy rok w gamerze całkowicie zmieniła się rama. Na pierwszy rzut oka pewnie byście powiedzieli, o fajny Two Six Player, jednak to nie jest Two Six Player, jest to gamer z całkowicie nowym zestawem przednich rurek, ale także zmienionymi tylnymi rurkami i z delikatnie zmienioną geometrią. Nowa rama w gamerze to nie tylko nowy wygląd, ale też zupełnie nowa wytrzymałość. Nowa wersja gamera jest zdecydowanie do każdego typu jazdy dertowej i nawet jeżeli skaczecie duże hopy, nie musicie się martwić i spokojnie ta rama wytrzyma. Podobnie jak w poprzednich sezonach, rama gamer jest dostępna tylko w kompletnym rowerze, nie jest dostępna osobno i tak samo jak w poprzednich sezonach jest dostępna tylko w jednym uniwersalnym rozmiarze, ale dostępna jest oczywiście też wersja 26 cali i 24 cale. 26 cali występuje w wersji Gamer 2.6 i Gamer 2.6 Intro. Wersja 24 cale występuje tylko w wersji 24 Intro. Rower, który stoi obok mnie, to wersja Gamer 26, czyli wersja wyższa gamera. Mamy tutaj dostępny z przodu widelec Manitou Circus Sport. Jest to troszeczkę niższa wersja Circusa na stalowych goleniach z troszeczkę okrojoną wersją tłumika. Jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj mocną, chociaż ciężką korbę stalową BMX-ową, napęd 25-10, obręcze, mocne ridery. Jeżeli chodzi o opony, to tu już mamy opony innowe o troszeczkę gładszym bieżniku, troszkę może lepsze na skatepark i na pump track. Ciągle mamy hamulec hydrauliczny Tektro, kierownicę Tornado, mostek Fury, czyli mamy rower, który naprawdę możemy pójść do sklepu, kupić i od razu iść na dirt, iść na pump track i spokojnie jest to rower, który nie tylko będzie wytrzymały, ale naprawdę fajnie się będzie na nim jeździło. Gamer 26 cali kosztuje 3200 zł, wersja Gamer 2.6 Intro kosztuje 2700 zł. I mamy wersję jeszcze Gamer 2.4 Intro, która kosztuje 2600 zł. To, na co warto zwrócić uwagę, to Gamer 2.4 jest to rower przeznaczony bardziej dla dzieciaków i dla osób, które są naprawdę niskie, powiedzmy do 1,60 m wzrostu. To nie jest już rower taki jak był kiedyś, gdzie mieliśmy rower dertowy i wybieraliśmy sobie rozmiar koła. Tutaj musimy brać pod uwagę, że Gamer 24 to jest po prostu rower dla niskich osób albo dla dzieci. Idealny na pump track, idealny na dirt. To by było tyle, jeżeli chodzi o szeroką kolekcję dertówek. Jeżeli interesują Was inne rowery Dartmoora na 2020 rok, koniecznie sprawdźcie inne filmy prezentujące rowery na naszym kanale. Trzymajcie się, cześć!